Bum, bum. No siema YouTube, z tej strony HCB. Co? Konkurs sadów NBA za nami, dużo kontrowersji. Aaron Gordon znowu oszukany, ale czy aby na pewno. I co? Postaram się bardzo szybko Wam zrobić taką krótką analizę tego konkursu, oglądać go z Wami. No i co? Może dowiecie się coś ciekawego. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. I co więcej? Lecimy. Dobra. O, Dwight 39. I co mogę powiedzieć? Ogólnie miałem bardzo duże wymagania co do tego konkursu, z tego względu, że no, nazwiska są mocne. Bardzo mnie ciekawiło, co zrobi Dwight, no bo wiadomo, wraca do konkursów sadów po 12 latach, 13, w 2008 roku chyba wygrał. No i co? Wsad, który tutaj zrobił. Dobra, zobaczmy to slow motion. Ten wsad to jest wsad, który wymyślił Chris Staples, gość ze Stanów Zjednoczonych, dunker. I wsad naprawdę nie jest zły. Problem jest tylko w tym, że Dwight, który ma tyle wzrostu, wielkie dłonie, nie wyprostował się jeszcze w powietrzu, nie przyjął tej sylwetki krzyża. No to nie miało prawa zadziałać, żeby zszokować jakoś publiczność. Gdyby to zrobił gość, który ma 1,85 m wzrostu albo nawet ten 1,90 m, to już by jakoś to wyglądało. U Staplesa wygląda to w ten sposób, że on faktycznie jak ma wyskoku dużo więcej od Howarda, to jak w tej pozycji się zatrzyma w powietrzu, no to faktycznie jest fajny efekt. No ale tutaj słabo. To jest dobry mecz, jeśli miałby, znaczy to jest dobry wsad, jeśli miałby być wsadem meczowym. I mógłby takim być. I to jest pierwszy problem z ocenianiem wsadów w NBA. Generalnie oceniają za wysoko. No patrzcie tu, mamy do wyboru oceny od 1 do 10, a oni od pierwszego wsadu zaczynają od 8. Jeśli zaczynają od 8, to praktycznie co nam zostaje? 9 i 10. No jak oceniać taki później konkurs, gdy nagle zaczną się pojawiać lepsze wsady, a my już mamy praktycznie najwyższą ocenę wykorzystaną? No nie może tak być i pasowałoby to zmienić. No i co? Lecimy dalej. Nie ma na co patrzeć, to lecimy dalej, aż coś pojawi się ciekawego. Derrick Jones. I co mogę powiedzieć? Mogę tu powiedzieć tylko tak. Nic nowego. 2 lata temu czy rok temu, jak był w konkursie wsadów, nie wiem czy pamiętacie, ale on próbował to zrobić i bodajże zrobił taki sam wsad, czyli jedną ręką z odepchnięciem się od pleców, chyba nad 3 albo 4 osobami. I tu zrobił to samo, tylko oczywiście doszła do tego szopka w postaci tam tańczących dziewczyn i tak dalej. Czy dla gościa, który mierzy, nie wiem, 2 z kawałkiem czy 2,5, wzrostu, ma długie łapy, wielkie łapy i skacze jeszcze prawie 120 cm w górę, jest to coś trudnego? No chyba nie. Jedyne w tym wsadzie, co jest fajnego, to że faktycznie była jako taka odległość, no ale widziałem dalsze wsady. Nie jest to ani windmill, ani to nie jest jakiś tomahawk. Jemu właściwie piłka wypadła w powietrzu. No, rączka poszła w ruch. I co to ma w ogóle być? 10? Serio? 9? Serio? Nie. To ocenianie jest po prostu zjebane. Nie może być tak, że gość daje za wsad jedną ręką nad kimś z odpychu u typa, który ma 2,5 wzrostu, 10. Pamiętacie? Nate Robinson zrobił to samo wiele lat temu nad
Dwightem Howardem. Sorry. Proste porównanie. Tam to mogła być dziesiątka, gdy gość 1,75 m przeskoczył gościa, który ma 2,10 m. A tu dla mnie to jest maksimum 7, 8. Tak to powinno być oceniane. Dobra, lecimy dalej. Ten gość w ogóle to mi psychę rozwalił. Cunnington, czy jakoś tak się nazywa. Pierwsza rzecz. Po co gość się tak przebiera jak, za przeproszeniem, pajac? Wiadomo, że white man can't jump. Ale to, co gość robi w tym wsadzie i zrobi w tym wsadzie, to nie jest jump. I zaraz wam powiem dlaczego. I wiecie co najlepsze? Reakcja publiczności jest taka jaka jest. Wszyscy fajny wsad. Ten się jara. A generalnie to jest zwykły, najprostszy wsad dwoma rękami z odepchnięciem się z pleców nad kimś. Patrzcie tu. W momencie, gdzie on teraz wychodzi do góry, on pcha piłkę w dół. Odpycha się od gościa pleców, żeby zrobić sobie wysokość. To nie jest wsad na konkurs. Tym bardziej po tym, co zaprezentował nam Aaron Gordon wiele lat wcześniej i co można zobaczyć obecnie nawet na YouTubie. To jest najprostszy wsad, jaki może być. Gdybym ja był teraz w jury, to ja bym oceniał to w skali od 1 do 10. I wiecie, co by za to dostał? 3, 4. A co zrobią za chwilę z ocenami? Nie pamiętam, ale się domyślam. Słabo, słabo, słabo. No ale... Alright, well here's whatever, like that, look at that. Oh, that's real, that's real. That was a nice jump. I give him an 8. 9 across the board. 8. I went the way though. Ławka sędziowska do wywalenia. Spójrzcie na to. Przewinę sobie jeszcze raz. Serio, 10, 9. Każdy wsad, który był wcześniej, pomimo tego, że nie były rewelacyjne, to były lepsze od tego. Dla Was może to jest coś niesamowitego, jak on przeskakuje oczywiście gościa, ale dla mnie jako dunkera i dla innych dunkerów, my wiemy, że to jest najprostsze, za przeproszeniem, gówno jakie może być. No i teraz gość, co do którego każdy miał największe oczekiwania, bo wiadomo, co Aaron Gordon potrafił zrobić w 2016 roku. Potem rok później dał oczywiście, za przeproszeniem, dupy, no bo stres, no nie wiadomo, popudłował wsady. No ale każdy był ciekawy, z czym on tutaj wyjedzie, no i zobaczmy, z czym wyjechał. Pudło. Pod nogą tyłem przekładane od zewnętrznej strony. Ogólnie powiem Wam teraz tak. Niech zrobi, a zaraz Wam coś powiem. Ogólnie mega wsad. Bardzo trudny. Bardzo trudny. Piłka jest przekładana od zewnętrznej strony do środka. Podobnie robił w 2003 roku Jason Richardson, ale z narzutu. A teraz patrzcie, jak się czasy zmieniły. Ziomek w pierwszym wsadzie od razu wychodzi z wsadem, którym był najlepszy w konkursie w 2003 roku bodajże. No i co mogę powiedzieć? No, kosa. Nie ma co gadać. Kosa, ale to jest wsad w skali... No mówię, ja bym oceniał od 1 do 10, bo mamy takie możliwości oceny. Wtedy faktycznie można by jakoś to logicznie pooceniać. A nie, że goście używają ostatnich 3 punkcików, jakie mają. Czyli 7, 8, 9, 10. Tyle. To są ich oceny. A gdzie reszta? I dla mnie to była, nie wiem, 8. Myślę, że 8. Ktoś powie zaraz, ale jak, przecież to jest niesamowity, zajebisty wsad. No tak, ale gość przekładał pod 2 nogami nad stojącą osobą. Widzieliśmy wsady takie już nie raz. Will Banton, co prawda, skacze z jednej nogi, ale ziomek potrafił dawać ten wsad w meczu, tylko że z jednej nogi, wiadomo, ale potrafił dawać to w meczu. Na konkursie przecież wtedy, co startował z Lawinem i z Gordonem, zrobił ten sam wsad. Z jednej nogi, pyk, tyłem.
Także to jest w okolicach 8. Mimo to najmocniejszy i najlepszy wsad, jaki dotychczas był. O, Lawin. No i patrzcie tu. No i patrzcie tu. Gość dostał same dziesiątki. No dobra, dostał same dziesiątki, spoko. Najlepszy wsad ze wszystkich. Ale za chwilę on wyjedzie z lepszymi wsadami. Goście wyjadą z lepszymi wsadami. I co nasze jury ma zrobić? Nic nie zrobi, bo będzie sypać dziesiątkami na potęgę. No bo jak inaczej? Co mają dać? 11 jak nie mają? Dobra, lecimy dalej. No, Dwight oczywiście showman. I wiecie co? Ten wsad, czyli zrobił jeszcze raz Supermana. Powiem wam, o co chodzi. No leć Dwight, leć Dwight, leć. Fajnie, że zrobił tribut dla Kobiego. Ale nie fajnie, że zrobił ten wsad. Dlaczego nie fajnie, że zrobił ten wsad? Z tego względu, że minęło 12 lat, Dwight, i nie skaczesz już tak wysoko, jak skakałeś kiedyś, żeby wrzucać tą piłkę do kosza, a w tym momencie widać to, no widać po prostu, że lata lecą i ten wsad nie wygląda tak, jak wtedy wyglądał. 2, nikogo też nie zaskoczył. Peleryna też już była użyta xxx razy w twoim wykonaniu. No i co? Właściwie to jest zwykły wsad jedną ręką w pelerynie z numerem 24 na klacie. Słabo, no słabo, no nie oceniłbym tego wysoko. Dla mnie to jest piątka. W skali od 1 do 10 dla mnie to jest piątka. Dziesiątki. Czyli ten wsad generalnie jest na równi z, nie wiem, z podnogą tyłem Howarda, nie Howarda, tylko Gordona, albo z innymi wsadami, które widzieliśmy za 10 lat temu. Nie. To jest wsad, który może sobie zrobić w meczu i lepsze wsady spotykamy w meczu. To nie jest wsad na konkurs. I najlepsze jest to, że gość jeszcze kręci głową i mu się nie podoba ocena 49. Ten gość w ogóle za to, co robi, ja bym go wywalił już z konkursu. Gość w ogóle poszedł na łatwiznę, wszystkie wsady robi z odepnięciem od pleców od gościa. Paradoksalnie wziął tutaj Janisa. Kto skacze nad ludźmi, ten wie, że im wyższą osobę się weźmie, tym łatwiej ją przeskoczyć, bo zaczyna się odpychać od pleców w jeszcze wyższym punkcie. No i co? Porażka. Porażka, nie dość, że nieczysto. To jeszcze oczywiście straszny odpych. Masakrycznie to widać. Bardzo mi się to nie podoba. Było tu jeszcze dotknięcie tablicy, ale nie oszukujmy się, to nie jest nic trudnego, bo widziałem wsady, gdzie tablicy dotyka się jej 3 razy, a to jest po prostu zwykłe odepnięcie się od pleców, tapnięcie tablicy, no i wsad 2 rękami. Wiadomo, że konkurs wsadów NBA to ma być show i co? No i muszą się jarać wszystkim, muszą robić z tego wielkie halo, ale wsad ogólnie, no... No i po co się pchasz na jury? Patrzcie tu, dziesiątki, masakra. Nie może być tak oceniane. Nie może być tak oceniane, oni nie mają czym oceniać. I taki wsad ma potem być na równi z tym, co zobaczycie za chwilę. Porażka. Wow. Ale widać, że jest lubiany i widać, że się wszyscy jarają tym, co zrobił. No i to jest wsad. To jest wsad. Bardzo fajna paczka. 3-6 pod nogą reverse. Ale wiadomo, krzyczą tutaj, jarają się tym wsadem. Stylowo gość rozpierdziela. Najbardziej stylowy dunker w tym konkursie. Ale goście krzyczą that's a 50 i tak dalej,
A przecież Paul George chyba z 5 lat temu zrobił to na konkursie wsadów. I było tylko tak samo w tamtym roku. Kto to zrobił? Jak się nazywa ten dunker taki ciemnoskóry? Nie White? Nie White. No, za chwilę sobie przypomnę, albo po prostu napiszę tutaj w tym miejscu, o kogo mi chodziło. Zrobił ten sam wsad przy wzroście niższym z 10 cm. Także sorry, to dalej nie jest 50. Tym bardziej, że no, ten wsad już się pojawił nieraz. Po prostu gość jest mega stylowy i to fajnie wyglądało. Dziesiątki, ten sam temat. I co teraz, jak Aaron Gordon mógłby dać na przykład 360 pod 2 nogami, a wiemy, że próbował parę lat temu zrobić ten wsad. No i co, 360 pod 2 nogami, bo ocenili tak samo? Tego wsadu spodziewałem się generalnie już odkąd wiedziałem, że Gordon będzie w konkursie. Po prostu Gordon, no sorry, zapowiadał, że zrobi wsady, które nie były robione wcześniej w NBA. No i akurat Skorpiona albo czegoś takiego pseudopodobnego się spodziewałem. No a Howard, wiemy już, że potrafi przeskakiwać ludzi i nie przeszkadza mu to. Nie Howard, tylko Gordon. Jeju. Miazga. O ile niektóre wsady wydają mi się o wiele bardziej trudne niż to, o tyle trzeba mu to oddać, że to jest pierwszy raz zrobiony ten wsad w konkursie i naprawdę wygląda, nieźle wygląda. Nie jest to Skorpion, bo wiadomo, przy Skorpionie gość powinien się patrzeć w inną stronę, a tu wyszło takie 180 jedną ręką. Ale to jest wsad pierwszy, który bym ocenił w okolicach właśnie 9-10. Bo faktycznie tego nie było nigdy i to już jest ocena w górę. No a druga rzecz, że to jest naprawdę też dość niewygodny ruch. A żeby było śmieszniej, to sam robiłem ten wsad na konkursie w Turku w 2014 czy 2013 roku. Przy wzroście 1,76-1,7 m. No to może Wam dać to troszkę do zrozumienia, czy to jest faktycznie wsad na 50. Blisko, może nie 50, ale blisko. No i Derrick Jones. Tego też się spodziewałem. No, spudłował ten wsad kilka lat temu, jak był w konkursie. 2 lata temu, czy rok temu. Już nie wiem teraz, bo jestem zaspany i się gubię. Ale to jest po prostu zwykły double up. Lipek, Piotrek Grabowski. Ja sam dałem ten wsad w konkursie chyba z 5-6 razy. To nie jest jakiś strasznie trudny wsad. Generalnie jest to zwykłe pod nogą, tylko nad stojącymi osobami. I wiecie co? Ten wsad jest prostszy niż zrobienie zwykłego pod nogą. Z tego względu, że piłkę macie już na odpowiedniej wysokości. I generalnie tylko w głowie wystarczy się nie bać i lecieć na kozaku, żeby zrobić ten ruch. U niego jest ten temat, że jest zajebisty stylowo. Ma mega zakresy wszędzie, w biodrach, w dwugłowych, nogę wysoko podnosi i fajnie to wygląda. No i wsad skończył czysto. Ale miejcie na uwadze, że Aaron Gordon w 2016 roku tak samo zrobił double upa nad maskotką, która była o wiele, wiele wyższa. Także ten wsad też już widzieliśmy. To nie jest wsad na 10, ale tu oczywiście nie pamiętam, jakie oceny były, bo no wiadomo, nie pamiętam, oglądam go drugi raz ten konkurs, ale już wiem, że będą 10, nie? Sypią po prostu 10 na wszystkie możliwe sposoby, tak nie może być. Dobra, padła mi bateria, ale wracamy do tego, co skończyłem, czyli pan Derrick Jones Jr. No i tak, wjebał to zajebiście, ale to nie jest wsad dalej na 10. A patrzcie, co tutaj się dzieje. Same 10. Sorry, Aaron Gordon dał pod dupą nad 2 osobami. To był wsad na 10. Pierwszy raz w historii zrobiony i to jeszcze bardzo rzadki wsad. To jest wsad Lipka generalnie, takie 180 nad stojącą osobą. I tak samo tego wsadu nie było nigdy na konkursie. Czyli pan Gordon już ma 3 wsady
dwa wsady, których nie było nigdy na konkursie. W tym jeden wsad to tyłem pod nogą, co na początku zrobił. Też nie było nigdy zrobione z dwóch nóg z kozła. Dziesiątki. Największym problemem w tym konkursie nie były wsady, tylko było ocenianie. Wszystko jest za 10. I teraz, uwaga. Przejebany wsad. Bardzo ciężki wsad. Widzieliśmy już w konkursach nieraz pod nogą od tablicy, jak Jason Richardson robił to w 2004 roku, czy potem robił to... jak się nazywał ten wariat, który kurde był takim dobrym? Kenneth Farid. Kenneth Farid z jednej nogi zawalił pod nogą, przecież na konkursie. Ale nad osobą stojącą, która odbija od deski, nie było jeszcze i to jest przejebany wsad. To jest wsad też na 10. Znaczy też. To jest wsad na 10. Z tych, co faktycznie on zrobił. Ktoś ma zasięg niesamowity. Głowy nie miał tutaj nawet wysoko, a mimo to gwoździa zabił. Najbardziej to mnie rozwalają i tak goście z TFB. Ten gość, który mu narzucał piłkę, bo oni się pchają wszędzie do NBA, żeby oczywiście tylko wcielić się w rolę trenerów dunkerów. A gracze z NBA nie potrzebują ich. Dziesiątki. No, mógłbym się zgodzić, że to jest 10. Naprawdę to jest pierwszy raz zrobiony wsad, tak samo jak kilka wsadów Gordona. I powiem tak. Tym wsadem Gordon powinien wygrać konkurs, tak samo jak pod 2 nogami wsadził w konkursie z Lawinem. To nie są wsady na 10, to są egzotyczne wsady. Ja tak to nazywam, egzotyczne wsady, z tego względu, że w ogóle mało osób na świecie jest w stanie zrobić ten wsad. I te wsady w ogóle... Kurde, nie pamiętam, kiedy ja na konkursie widziałem w ogóle taki wsad. O ile widziałem kiedyś. Widziałem może z raz czy dwa. To są wsady, które się pojawiają i znikają. To jest bardzo ciężkie do zrobienia. A gość dowiaduje się 2 tygodnie temu, że bierze udział w konkursie i robi 360 skupa od boku deski. Masakra. Masakra. I gość dla mnie tym wsadem już praktycznie wygrał konkurs. Tym bardziej, że jest to ciężki wsad, bo piłka jak się odbija od tablicy, patrzcie, w którym kierunku piłka wraca. On ją zagarnia w tym kierunku, w którym piłka leci. Wiecie, jak ciężko jest to skleić? Skupa, którego on robił parę lat wcześniej z maskotki, która się kręciła wokół. Maskotka kręciła się w tym kierunku, że jak on zagarniał tą piłkę, to piłka mu wpadała do ręki. A tutaj mu piłka ucieka od ręki. Wiecie, jak to jest ciężko skleić? Spróbujcie sobie w ogóle zrobić to bez skoku, w miejscu. To jest istna masakra. Ja byłem w szoku. I najlepsze, że gość to robi na mega stylu i zasięgu. Zresztą widać po reakcji. To jest wsad. To jest egzotyka, nie? To jest egzotyka naprawdę. I zgadzam się w końcu z werdyktem. To jest 10, to jest 10. No ludzie, what the fuck? Na chwilę obecną Derrick Jones Jr. dał kolejny wsad, który próbował i robił już na konkursie. On to robił parę lat temu, pod nogą od boku deski. I co? 10 w tym momencie już powinno być po konkursie. Sorry, tak powinno być. To jest mega przejebany wsad, ale on już był. I to jeszcze przez tego samego gościa robiony. Zobaczcie sobie jego ostatni występ w konkursie wsadów NBA. To nie są 10, panowie. Nie są 10. I panie oczywiście.
Candice Parker. I tutaj generalnie tu jest błąd Arona. A jaki błąd? Chciał zrobić double upa z łokciem, ale przy jego wzroście będzie to bardzo ciężkie, no bo generalnie jego ramię jest dużo dłuższe niż krótkiej osoby. I weźcie w obręczy zmieście taki kawał łapy. To nie jest takie proste. Co prawda za nisko tu skoczył, bo widać, że brakło zasięgu, ale wyszło co? Wyszedł po prostu zwykły double up. I w tym momencie on powinien mieć to też nisko ocenione. Także ogólnie według mnie, no widzicie, dziesiątki. Ocenianie jest po prostu zjebane. I ogólnie Aaron Gordon według mnie popełnia ten błąd, że słabo sobie ustala kolejność wsadów. Słabo. Albo po prostu ma takiego pecha, że tak mu to wychodzi. Tak samo jak rok temu. Cały konkurs, masakra, pod koniec, no już kurde, nie to. Z całym szacunkiem, widziałem to jak robił już z osobistego, Zach Lavin zrobił to z dalsza, przy mniejszym wzroście i tak samo Zach Lavin zrobił to parę lat temu. To też już nie jest 50, to już było. No ale co, spodziewam się dziesiątek, no bo co innego mogą dać, jak oni nie mają co już dać. 3 dziesiątki, 2 dziewiątki. I jeszcze się dziwicie. Ja czasem się zastanawiam, czy oni myślą. No przecież to było, nie tak dawno Zach Lavin to robił. Zresztą, gość zrobił teraz windmilla, nie z osobistego, tylko był praktycznie stopę w osobistym, a dzień wcześniej Zach Lavin wrzuca, jak wypada mu z obręczy 360 z osobistego. To nie jest 10. No i ostatni wsad. I kurde, powiem wam tak, co do tego wsadu, mam mieszane uczucia z tego względu, że oczywiście to jest najwyższy gość, który był w tym momencie na hali, najwyższy zawodnik, 7,5, ile to wzrostu sobie policzy, 7,5 ma bez butów. I generalnie gdyby przede mną stanął taki chłop, to wiecie gdzie by mu wskoczył? W plecy. Byłby poster roku. Masakra. I samo to, żeby się odważyć skoczyć na takim typem, to jest masakra i nie mówię tutaj o jakimś odepchnięciu i tak dalej, bo musisz być naprawdę przekozakiem, żeby w ogóle się na to odważyć. I teraz tak. No, mocno się odepnął, widać. I teraz tak, jak ocenić ostatnie wsady z ostatniej rundy? Tamto to był wsad, który już był. To był wsad, który już był 2 razy na tym konkursie, bo robił to ten Cunnington, czy jak on tam się nazywa, tylko nad niższą osobą. No ale samo przeskoczenie takofola, ciężko. To nie wiem, czy ja bym był pijany, czy bym się odważył. I teraz co? Masakra. I szczerze, za to co Aaron Gordon zrobił już przez ostatnie konkursy dla konkursów NBA, przez 2 konkursy zrobił chyba z 5 czy 6, jak nie lepiej, wsadów, które nigdy nie były wykonane. Zrobił to praktycznie w pierwszych, max drugich próbach. Przyniósł do konkursu NBA wsady, które mogliśmy sobie oglądać na YouTubie. Gdyby ludzie mieli mózg tutaj, za przeproszeniem, jury i tak dalej, oni nie mogli dać przegrać tego Aaronowi Gordonowi. Bo w tym momencie oni stracili w konkursie NBA jednego z najlepszych dunkerów, jaki kiedykolwiek w historii był w konkursie. Bo naprawdę, przypomnijcie sobie, co zrobił Aaron Gordon w 2 konkursach. 360 pod nogą w 2016 roku. Skupa, double upa, pod 2 nogami nad stojącą osobą. Plecak, pompkę. Tu dał 3-6 skupa od boku deski. Pod nogą tyłem 2 rękami. Dał skorpiona, dał 100... Sorry. Aaron Gordon powinien to wygrać. Pomimo tego, że ostatni wsad może nie był najpiękniejszy i tak dalej. Ale szczerze,
Aaron, przyjedź do mnie, dam Ci swoją statuetkę, bo zrobiłeś więcej w ostatnie 5 lat dla konkursów sadów NBA niż 3/4 tych pseudo-dunkerów, co tam w okolicy krążą i myślę, że są lepsi od Ciebie. I jak zobaczyłem ten wynik w nocy, to ja byłem w szoku. Ja byłem w szoku. Nie mówię, że został, dobra, oszukany, nie wiem, że został oszukany, że Derrick Jones skakał dużo gorzej, ale Aaron Gordon... No i co, dobra, nie będziemy już oglądać przyznania nagrody. Widać, że goś marzył o tym i brawa dla niego, zrobił niesamowite paki i tak dalej, ale sorry, to jest ta różnica. To, co zrobił Gordon, nigdy tego nie było na konkursach. To, co zrobił Derrick Jones, niestety już było. Pomimo tego, że Jones jest lepszy stylowo, ładnie jego wsady wyglądają, to Gordon zrobił prawdziwą robotę. No i co? Tyle mogę powiedzieć. Według mnie konkurs był naprawdę na zajebistym poziomie, ale no, trzymałem kciuki za Aarona, bo po 2016 roku chłopie już powinni Ci dać tą statuetkę na kolanach. I według mnie szkoda naprawdę, że to się tak skończyło, że jeden z najlepszych dunkerów z najlepszymi wsadami, jaki wystąpił kiedykolwiek w konkursie NBA, zostanie bez statuetki i już powiedział, że nie weźmie udziału w kolejnym konkursie wsadów, tylko będzie próbował wygrać za 3 punkty. No ale jeśli gość będzie miał takiego pecha i po prostu dalej trafi, nie wiem, no w trójkach nie będzie jury. Ale to jest po prostu złośliwość, nie? To jest złośliwość i nie możemy mieć na to wpływu. Mimo to bardzo fajny konkurs, spodobał mi się naprawdę. Mam nadzieję, że Wam się filmik również podobał. Pozdrawiam Was serdecznie. Subskrybujcie. HB. Jestem bestią. Przecież już leżysz.